pewnym momencie wymyśliłem, że zepnę się również na transformator z wysokim napięciem. Zostałem porażony prądem i przyjąłem ponoć zdaniem lekarzy wtedy 3 dawki śmiertelne dorosłego człowieka. Sport to w ogóle chyba mi życie uratował. Ja się zakochałem, można powiedzieć, od początku w biegach narciarskich, ale nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Nawet twoja mama powiedziała, że zacząłeś żyć, gdy poszedłeś Tak, to na narty. zobaczyłem cały ten świat paralimpijski, to odżyłem. Trzeba cały czas w siebie wierzyć i choćbyś jak słaby był, jakby nikt tobie szansy nie dawał, jestem święcie przekonany, że jak będziesz długo pracował i sumiennie, będziesz miał swoje 5 minut. Naprawdę ściskamy za ciebie kciuki, będziemy to śledzić, starty twoje na igrzyskach w Mediolanie i w Cortina. Do wysłuchania podcastu Wygrywaj Zdrowie zaprasza grupa LuxMed. Dzień dobry Państwu, wraz z Weroniką witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Wygrywaj Zdrowie. A dzisiaj naszym gościem jest człowiek, który swoją pasją, który swoją determinacją i niezłomnym duchem udowadnia nam wszystkim, że niemożliwe nie istnieje. Witold Skupień, witamy bardzo serdecznie, wybitny polski parabiatlonista, biegacz narciarski, mistrz świata z 2023 roku w Östersund, 3-krotny uczestnik Igrzysk Paralimpijskich, Soczi, Pjongczang, Pekin, a także laureat prestiżowej nagrody Sportowiec bez barier w plebiscycie przeglądu sportowego. Witamy bardzo serdecznie. Zgadza się, witam serdecznie. U nas. I jako, że miałem ten przywilej oglądać Twoje starty na żywo na Igrzyskach i w Pjongczang, i w Pekinie. I pamiętam, że jedna z pierwszych rozmów przywołałeś swoje takie motto życiowe. Musisz pracować ciężej i ciężej, aby stawać się lepszym i lepszym. A ja miałem wrażenie, patrząc na Ciebie na tych trasach, że Ty jeszcze ciężej pracujesz od swoich rywali, z którymi walczysz o medale. Choćby dlatego, że na te podjazdy, na te mordercze 20 km, czy te jeszcze dłuższe dystanse startujesz bez kijków, jako jedyny w całej stawce. Więc dla Ciebie ten wysiłek na tej trasie musi być jeszcze większy. No, zgadza się. No, mamy tak skonstruowane właśnie te parabiegi narciarskie, że jesteśmy tak jakby połączeni w kilka klas niepełnosprawności i jest handicap, który po prostu decyduje o tym, kto ostatecznie wygrywa, wpadając na metę z różnym czasem. Także są takie warunki śniegowe, że rzeczywiście ten brak kija czy brak 2 kijów, bo nawet tacy zawodnicy są i z nimi rywalizuje, no wpływa ostatecznie na ten wynik końcowy. Pamiętam, tylko chcę o tym opowiedzieć naszym słuchaczom i widzom, że widzieć Ciebie na mecie, nie wiem, czy częściej widziałem bardziej zmordowanego sportowca. Tam mówię o Pekinie, bo tam jeszcze był ten śnieg taki, Tak. na który nie sposób było dobrać smary. Opowiedz o tym, bo to jest szalenie ciekawe. Tak, Śnieg, no. na którym tylko Chińczycy umieli startować. Tak. No, pojechaliśmy tam tak naprawdę pierwszy raz i tam w ogóle bardzo dziwna sytuacja była, ponieważ ponoć tam śnieg mieli przez kilka lat. Cały czas się ten śnieg utrzymywał, to była jakaś bardzo dziwna struktura tego śniegu, niespotykana, on tak przechodził w świetle słonecznym w taki brąz. Do tej pory nie wiemy, co tam było, no i niestety naszemu teamowi nie udało się do końca rozgryźć tego, żeby te narty pracowały tak jakbyśmy chcieli, po prostu na tym śniegu i z jazdą i z trzymaniem w stylu klasycznym, którym jestem specjalistą, był problem, więc no mordowałem się strasznie jeszcze tam przez to, że właśnie dużo kombinowałem podczas tego biegu, różnych stylów biegu, rozwaliłem sobie też stopę mocno i przez ostatnie 5 km tak naprawdę jeszcze z mocnym odciskiem krwawiącym biegłem, także też pamiętam ten start, gdzie jako jeden z najcięższych fizycznie dla mnie i to 5. miejsce było dla mnie bardzo takie rozczarowujące, jak wiesz, ale z drugiej strony, no teraz z perspektywy czasu, no to i tak dobre miejsce to było. A gdybyśmy się cofnęli troszkę, to jak wyglądały te początki? Co w ogóle sprawiło i jak wyglądały pierwsze treningi? Ja się zakochałem, można powiedzieć, od początku w biegach narciarskich, ale nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Do tej pory nie mogę tego rozgryźć, ponieważ próbowałem wszystkiego. Zacząłem od biegów narciarskich, ponieważ trafiłem do klubu w Nowym Sączu,
którym się specjalizował właśnie w biegach narciarskich. Cała kadra była z Nowego Sącza, więc jeździłem na zgrupowania razem z nimi, natomiast w międzyczasie startowałem i w paralekkoatletyce, i w parakolarstwie, i tam też osiągałem gdzieś na arenie polskiej sukcesy, ale nie mogłem się jakoś pozbyć tego, że no te biegi narciarskie tak się we mnie wryły od samego początku, jak zacząłem, że no muszę być lepszy, chciałem być coraz lepszy, chciałem być jak najszybciej na tej górze, żeby jak najszybciej zjechać. No ma to w sobie taki swój klimat, to też nieprzewidywalność, to, że nie ma jednego dnia nie można porównać jednego dnia z drugim, jeżeli chodzi o warunki śniegowe, warunki atmosferyczne, te narty, że możesz być w słabej formie, ale gdy dostaniesz cudowny sprzęt, to wygrasz. Możesz być super przygotowany tak jak ja w Pekinie, ale no coś pójdzie nie tak i zajmiesz gorsze miejsce. Także to jest coś takiego, no co mnie bardzo, bardzo motywuje do tego, żeby dalej uprawiać ten sport. Gdy cofamy się do tych początków, no to na samym początku był wypadek, który Cię spotkał, mając 11 lat. Czy możesz nam o nim opowiedzieć, jak do niego doszło? No bo wiemy, że tak naprawdę lekarze cudem uratowali Cię przed śmiercią. To była ja byłem bardzo sprawnym dzieckiem, bardzo mocnym i z tatą pamiętam, bo tata też, w ogóle się wywodzę z takiej rodziny dosyć sportowej, bo wujkowie byli hokeistami, tata pływał na kajaku, a ciocia grała dosyć wysoko w siatkówkę, także z tej strony od taty byliśmy bardzo sportowi i jako mały chłopak dorastałem, miałem 9-10 lat, to tata sobie gdzieś jeszcze wieczorami tam po karierze już, że tak powiem, ćwiczył, no to ja pamiętam, że byłem bardzo sprawny, potrafiłem nawet w wieku 9-10 lat zrobić 100 pompek z tatą i przez to wymyśliłem sobie z bratem zabawę w wspinanie się na wszystko, co się tylko da. No i wspinałem się na każde drzewo pobliskie, no i niestety w pewnym momencie wymyśliłem, że zepnę się również na transformator z wysokim napięciem. No niestety to mi się udało, mimo że to było praktycznie niemożliwe do wykonania w moim wieku i zostałem porażony prądem, spadłem i przyjąłem ponoć zdaniem lekarzy wtedy 3 dawki śmiertelne dorosłego człowieka, jakby to podziałało na dorosłego człowieka, natomiast no przez to, że byłem właśnie bardzo, bardzo sprawny jak na swój wiek, no to udało się przeżyć no ale stąd te amputacje i nie tylko właśnie rąk, ale też i stopy częściowo no i jestem tu, gdzie jestem, także. Ta walka lekarzy o Twoje życie, a potem o Twoje zdrowie, żeby amputować jak najmniej, była Tak. niewiarygodna. Tutaj zawsze muszę podkreślić rolę rodziców, mamy w szczególności i doktora docenta Puchały, już zmarłego teraz z Krakowa, który robił wszystko i rodzice wszystko, żeby po prostu, tak kolokwialnie mówiąc, jak najwięcej tych rąk zostawić, żeby, no wiadomo, im dłuższe te ręce, gdzieś jakiś palec, jakieś coś, to będzie większa sprawność, a ta martwica niestety po tym porażeniu prądem postępowała, ale wiele przeszczepów, wiele miesięcy w szpitalu poskutkowało tym, że jestem, można powiedzieć, w pełni samodzielny, także tutaj ukłony do tych osób już wymienionych wcześniej duże. Wspominasz o tym, że sport bardzo możliwe, że pomógł w tym, że udało Ci się wyjść z tego wypadku, czy też pomógł w rehabilitacji, powrocie właśnie do funkcjonowania? Oczywiście. Ja się, czy od razu po wypadku może nie trafiłem do sportu, ale grałem w piłkę i też na poziomie takim okręgowym gdzieś tam w piłeczkę grałem i zawsze byłem, lubiłem to i wiedziałem, że gdzieś tam się przewracałem, czy na te protezy, na te ręce obcierałem bardziej niż normalnie, ale powiedziałbym z drugiej strony, że sport to w ogóle chyba mi życie uratował, bo nie wyobrażam sobie teraz i do końca życia sobie nie wyobrażam, żeby gdzieś przestać biegać chociażby, czy cokolwiek, także w powrocie do sprawności, do zdrowia. Myślę, że w ogóle gdzieś tam w gwiazdach była moja ścieżka już zapisana taka, jaka jest teraz, także na pewno uratował mi życie sport. Ale aż 11 lat Ci zajęło, żeby od wypadku zacząć profesjonalne starty. Tak. To jest w ogóle niesamowite, żeby ktoś, kto zaczyna w wieku 22 lat, zaszedł tak wysoko. Dlaczego tak długo? Długo, czekałeś? dlatego że, nie czekałem długo, można powiedzieć, że bardzo się interesowałem, pochłonęła mi wtedy ta piłka, chciałem być drugim Cristiano Ronaldo, wiadomo.
i próbowałem, ale gdzieś ta fizyczność, jednak brakowało mi tego i gdzie jak zaczynałem rozumieć, że już nie będę piłkarzem profesjonalnym przez tą moją niepełnosprawność, to widziałem, pamiętam, że nigdy tego nie zapomnę, jak Kasia Rogowiec, którą też uczyła mnie później, w późniejszych latach biegać na biegówkach, zdobywała 2 złote medale w Pekinie w 2026 roku, przepraszam, w Turynie. Teraz wracamy do Włoch, także takie fajne koło się zapętli, można powiedzieć. I była jakaś wzmianka w TVP na ten temat i bardzo mi się to spodobało, jak ona właśnie biegnie, ma bardzo podobną niepełnosprawność do mnie, też nie ma 2 rąk. I szukałem wszędzie, gdzie się tylko dało, wypytywałem, internet wtedy kulał w 2006 roku, chciałem znaleźć ten klub, okazało się, że nie ma w Nowym Targu, gdzie mieszkam, nie ma, nawet w Krakowie nie mogłem znaleźć żadnej jednostki, no i jakoś ten temat upadł, poszedłem do szkoły, dalej sobie w tą piłkę, ale już tak rekreacyjnie bardziej grałem, no i czysty przypadek sprawił, ponieważ byłem agentem ubezpieczeniowym zaraz po szkole średniej, i pracowałem w biurze podróży, chciałem zrobić prawo jazdy i wtedy właśnie trafiłem do szkoły nauki jazdy w Nowym Sączu, której właścicielem był były paralimpijczyk Damian Marian, też nie miał dłoni i on po prostu zachęcił mnie i od tamtego czasu to poszło jak po schodkach do góry. Także od razu się zajawiłem, pojawiły się pierwsze wyniki dosyć szybko. Jako też niespodziewanie też pojechałem na pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, to było już w 2014, czyli po 2 latach treningu i tam zajęliśmy z kolegą właśnie w sztafecie wysokie 6. miejsce, co pozwoliło zdobyć stypendium. No i już mogłem się w 100% skupić na karierze sportowej. Także to trochę późno, ale może tak miało być. Także. No to porozmawiajmy chwilkę o tym, jak wygląda przygotowanie do igrzysk, jak wygląda taki typowy tydzień, ile jest treningów, jakie to są treningi, na co musisz zwrócić szczególną uwagę. Tak, no to w zależności jaki jest okres roku, wiadomo, bo głównie no to biegi narciarskie, narciarstwo to jest sport mocno wytrzymałościowy, więc bardzo dużo trenujemy tlenowo, czyli wytrzymałościowo, dużo w lecie, w takim okresie wiosenno-letnio-jesiennym biegamy na nogach. Ja też lubię startować i jeździć na rowerze bardzo dużo. Także to wzmacnia nam te mięśnie, też bardzo dużo jest siłowni do tego, czyli taka można powiedzieć ogólnorozwojowy sport, no z tego względu, że no nie mamy śniegu cały rok, tylko gdzieś tam pierwszy śnieg zawsze w listopadzie jedziemy gdzieś do Włoch czy do Austrii na pierwsze zgrupowanie i grudzień, styczeń, luty, marzec to są starty. Może czasami się zdarzy w kwietniu jeszcze pobiegać, także duża baza tlenowa, cały czas wytrzymałościowa i to są duże godziny do wytrenowania, bo to jest około, myślę, 70 godzin takich czystej pracy tlenowo-wytrzymałościowo-fizycznej miesięcznie minimum, nie? Do tego trzeba jeszcze, wiadomo, regenerować się. Im człowiek starszy, tym bardziej o to musi dbać. Także od 1 maja do końca marca tak naprawdę to jest orka. Ten kolega, o którym wspomniałeś z Soczi, w sztafecie, z którym biegliście, to domyślam się, że Kamil Rosiek, tak, oczywiście. tak, który jest wybitnym futbolistą, Tak gra w reprezentacji Polski, Tak, był tak. na wicemistrzem Tak. świata. I on łączył, startował i na igrzyskach, i na... Ja pamiętam jeszcze, tak sobie to wrzucę tylko, że tak łączył i startował tu i tu, później wybrał amfootball, ale ja nigdy nie zapomnę, jak go spotkałem. To było takie wow, bo ja pierwszy raz pojechałem na zgrupowanie w ogóle w zastępstwie za jakąś dziewczynę i rozglądam się i tu Kasia Rogowiec, tyle medali i wylądowałem z Kamilem od razu w pokoju, on był wicemistrzem świata, świeżo wtedy upieczonym. Co ja tu robię, nie? Gdzie są tacy mistrzowie wokół mnie, a ja tu jakiś z nadwagą chłopaczek przyszedł i chcę coś robić, ale naprawdę trafiłem też na te początki, świetny był Kamil, bardzo dużo mi pokazał, dużo właśnie tych treningów takich już obozowych, że trzeba wyjść na rozruch, gdzieś później śniadanie dopiero, żeby ten organizm przygotować do wysiłku na pierwszym treningu. To właśnie sama jego kariera w handball, bo on też już ma 40 lat, pokazuje, że to jest naprawdę profesjonalny i super kolega też. Chciałem dopytać, czy po prostu nie myślałeś, żeby tak jak on startować też latem, bo wiem, że jeździsz, że to kolarstwo dla ciebie stało się czymś więcej niż tylko treningiem, że Tak. zaczynasz w parakolarstwie też zdobywać medale, no to na przykład igrzyska letnie, są tacy zawodnicy, którzy startują i na letnich, Tak, i na zimowych. powiem szczerze, że
Może myślałem, ale jednak nie. Fokus jest na zimę, mnie to najbardziej jara, że tak powiem, te zimowe sporty. No rower, jestem gdzieś tam na tym krajowym podwórku jednym z lepszych zawodników, może tym środkowoeuropejsko też, bo ostatnio jakiś Puchar Europy udało się też wygrać, ale nie czuję się na tyle, no ja wiem też czym jest sport zawodowy i skupiam się na biegach narciarskich, natomiast no, na rowerze też nie wykręcam takich liczb, jakie by trzeba było, to jest też troszeczkę inny trening, dużo mniej aspektów siłowych jest w treningu kolarskim, ja jednak muszę bardzo dużo dźwigać ciężarów na siłowni, także to nie pomaga. No i też jakbym chciał dalej łączyć te dwa sporty, to myślę, że i tutaj to by było kosztem wyników, mimo wszystko. A jestem doświadczony i tak sobie to poukładałem. Może kiedyś z 1-2 sezony, żeby spróbować pojechać na Puchar Świata, czy rzeczywiście bym się tam odnalazł, to zastanawiam się, ale na razie są igrzyska w marcu, także... Najważniejsze. A jak udaje Ci się utrzymać motywację, mimo tego właśnie i fizycznego, i psychicznego obciążenia? Co jak się pojawia taki dzień, gdzie, no nie wiem, ciało mówi, no nie idę, odmawia posłuszeństwa, nie chcę trenować. Powiem szczerze, że coraz częściej już słucham ciała i nie na zasadzie, że nie ma czegoś takiego, że mi się nie chce, bo jak mi się nie chce, to znaczy, że jak powiedziałem kiedyś, jak wstanę rano i powiem, że nie idę na trening, to chyba trzeba kończyć karierę, natomiast no, są takie już, no ja już też mam 36 lat, 12 lat naprawdę ciężkich treningów, więc są takie momenty, gdzie zmieniam może troszeczkę trening i zaczynam się zastanawiać, no bo gdzieś problemy z kolanem lekkie, gdzieś z plecami, no trzeba ten trening dostosować do swojego zdrowia też, gdzieś tam długotrwalowych jakichś problemów, także to są takie przypadki, natomiast motywacja, kurczę, no ja zawsze chciałem być najlepszy na świecie i do tej pory chcę być najlepszy, chcę pokazać, chcę udowodnić i jak wygram zawody, to naprawdę czuję się jak Bóg. Także no, nie potrafię się tego, nie mogę się doczekać po prostu. Ja uwielbiam też rywalizację, dlatego też ten rower i ściganie się na rowerze, że ja chyba potrzebuję częściej tej rywalizacji, nie tylko w zimie. Także to jest moja motywacja, że dalej mam ten ogień i chciałbym po prostu wszystkich pogodzić. Ale a propos motywacji, o którą pytasz, to ja przecież już pamiętam, stworzyliśmy takie materiały po igrzyskach w Pekinie, gdzie ty właściwie już się żegnałeś tak. ze sportem. Byłeś tak wkurzony na brak medalu, tak? Że wyglądało, że straciłeś już wtedy motywację i właściwie my się jakby w ekipie już pogodziliśmy, że tracimy Witka i szanse medalowe we Włoszech, w Mediolanie Cortina d'Ampezzo, a tutaj nie tylko, że zostałeś, to jeszcze w następnym roku, bo to był 2022, w 2023 Mistrzostwo Świata w tym Ostersund. Co sprawiło, że jednak zostałeś i jeszcze w dodatku nagle ta motywacja nie tylko wróciła, ale wróciła na takim najwyższym poziomie. Kilka kwestii na to wpłynęło. Raz, że odpocząłem bardzo po tych igrzyskach, naprawdę leżałem, zastanawiałem się i myślałem, kurczę, przecież ja byłem tak dobrze przygotowany i to nie jest moje zdanie, ale nawet i rywali, krytyków, kogokolwiek, wszystkich, że no, wiedziałem, że zrobię niedużo potrzeba, żebym ja wrócił na ten poziom no i po prostu no, spróbuję jeszcze raz, nie? I pojechałem na ten jeden puchar, od razu wygrałem gdzieś tam fajny bieg. No, w grudniu, w styczniu czy w lutym już były te Mistrzostwa Świata i jechałem jak po swoje. Jak ja tylko zacząłem biec, to wiedziałem, że wygram i naprawdę to jest... Chociażby z tego, choćbym już miał nic w życiu nie zdobyć, to będę to wspominał do końca życia. Życzę każdemu sportowcowi takiego po prostu uczucia, że zaczynasz 20-kilometrowy bieg z rywalami największymi ekipami na świecie i jesteś pewien, że wygrasz z uśmiechem na twarzy. I to mnie spotkało rok po igrzyskach. Szkoda, że rok po, nie wcześniej, ale naprawdę to było cudowny bieg, cudowne uczucie, rozegrałem go jak chciałem i myślę, że takie połączenie właśnie tego odpoczynku z jakimś takim przemyśleniem też paru kwestii i stawianiem sobie jakichś nowych celów pomogło, że wróciłem. I nie mogę się tego pozbyć po prostu tego, no nie mogę siedzieć w domu i nic nie robić, bo mnie wtedy wszystko boli, można powiedzieć. A jak wygląda sam moment przed startem? Jak sobie radzisz z emocjami, które gdzieś tam na pewno się w głowie wtedy kłębią? I moje takie ulubione pytanie, czy jest jakiś rytuał, który zawsze odbywasz przed startem, żeby dobrze poszło?
może tak, nie mam rytuałów, aczkolwiek mam rytuał taki, jak jest dzień startowy, to też w zależności, bo są sprinty i długie dystanse, to zawsze określone rzeczy robię, ale to przed śniadaniem można powiedzieć, bo starty są koło 11, 12, zazwyczaj no to przed śniadaniem gdzieś 7 rano to sobie lubię takie, że tak powiem, swoje ćwiczenia, takie można powiedzieć imitujące styl, w jakim będzie bieg, czyli klasyczny lub łyżwowy, powtarzam, staram się je robić bardzo tak motywująco, wizualizuję sobie trasę i wszystko i to jest tyle, resztę podchodzę już z automatu, czyli śniadanko, stawiamy się godzinkę czy półtorej przed startem, zależy jaki, bo do sprintu trzeba się dłużej rozgrzać, ponieważ to jest krótki, do długiego dystansu 20-15 km można się krócej rozgrzać, więc mogę się pojawić chwileczkę później w ekipie tam serwismenów, także nie ma takich rytuałów. No na pewno ostatnio wprowadzamy, że będziemy testować narty, w sensie, że sam zawodnik wybiera sobie narty, jedną z 2 par mu tam ostatecznie zostaje po odrzuceniu, bo ta kwestia smarowania, no to też jest niestety cały czas taka czarna magia dla nas i staramy się to dograć właśnie jak najbardziej. A udaje się te emocje tak nad nimi właśnie zapanować i wyciszyć głowę, skupić się na... Ja bym powiedział, znaczy różnie mówiono, ale ja bym powiedział, że ja nie mam takich w ogóle. Ja jestem zmotywowany jak tylko, no wiadomo, gdzieś tam pod koniec sezonu jest już takie znużenie, takie może już, że bardziej bym powiedział, że może nie tyle, że się nie chce, tylko że może już nie pobiegnę tak, jak bym chciał. Natomiast przed zawodami myślę, że stres mnie motywuje niesamowicie. Nie mogę się doczekać. Ja w ogóle bym pierwszy z wszystkich, wiadomo, że ci lepsi startują na końcu. Ja bym chciał pierwszy już lecieć, żeby już mieć z głowy, żeby ten podbieg, co się mi śnił dzień wcześniej, żeby już go zdobyć tak jak chcę. Także mnie to motywuje. Ja nie mam tam jakichś rywali, czy stresuję się, że ten jest dobrym zawodnikiem, czy ten. Ja chcę być najlepszy w danym dniu i mnie to moim zdaniem motywuje. A powiedz jeszcze, co się dzieje na samej trasie, jak walczysz przez 20 km, czy sobie coś powtarzasz, jakąś mantrę, czy nie wiem, czy czegoś słuchasz, czy jesteś cały czas skoncentrowany na znaczy się, wiadomo, to przy takim dłuższym biegu trzeba bardzo mądrze rozkładać siły i o tym bardzo często myślisz, to tylko właśnie zdarzają się też sytuacje, w których musisz wyprzedzać zawodników. Nieraz jest tak, że zbiegnie się 2 zawodników, nie masz jak tego zrobić, ale wizualizujesz sobie z daleka, że muszę na przykład w tym momencie przyspieszyć, żeby być przed nimi, bo oni mnie zblokują, bo nie zawsze, no też nie lubię krzyczeć po zawodnikach, jak ich wyprzedzam, chociaż tak też się robi. I to musisz nad tym zapanować, że nie mogę na przykład przesadzić zbyt mocno na podbiegu, no bo nie zregeneruję się na tyle na zjeździe, żeby z powrotem na dole mocno ruszyć. To są takie rzeczy, takie po prostu wpada do głowy, że o tutaj muszę szybciej, albo tu zwolnię, przepuszczę ich, tutaj dołożę, ale generalnie to jest zawsze takie pogranicze takiego wysiłku maksymalnego, żeby umieć to jak najdłużej wytrzymać. I to też nie zawsze się udaje, bo nie zawsze masz za dużo sił na finiszu i myślisz, kurczę, może te 2 górki mogłem mocniej, szczególnie jak brakło parę sekund do jakiegoś medalu czy coś, także to jest taka, nie wiem, to jest prosto, powtarzamy też trenerem Wieśkiem Cempą, że całe życie się uczysz, a głupi umrzesz, bo jak masz formę, to jesteś w stanie wszystko wszędzie zrobić i narty, a jak nie masz, to też kombinujesz za dużo, nie? Też to są takie, tysiące myśli, ale wszystko idzie z automatu, można powiedzieć. Czy uważasz, że w sporcie zawodowym czy jest coś ważniejsze? Czy to musi być kombinacja tych 2 czynników? Mentalność wojownika, czy takie właśnie dobre przygotowanie, dobra kondycja? Czy trochę tego i trochę tego? Głowa jest najważniejsza. Ale to nie ma o czym gadać. Nawet to słaby zawodnik, ja się uważam za nie że słabego zawodnika, ale mniej mam talentu technicznego na pewno i to nie jest moje zdanie, tylko trenerów, niż większość. Ale jak wstajesz z każdym dniem i chcesz zrobić trening i musisz go, to nie są tylko zawody, to musisz pokazywać codziennie, na każdym jednym treningu, obozie, nie ma czegoś, że boli, że nie boli. No wiadomo, czasem coś cię powstrzymuje, ale głowa jest najważniejsza i tak jak mówią, głową się wygrywa zawody. I tak samo treningi, tak samo wszystko, jak wstajesz zmotywowany, każdy dzień powtarzasz sobie, że muszę, no to dojdziesz do czegoś, nie ma opcji. Ja też powtarzam młodym zawodnikom czasami, bo też jestem instruktorem, czy współpracuję z klubami, które szkolą, czy jak na przykład nasz klub z Obidowej,
Także no, powtarzam, że trzeba cały czas w siebie wierzyć i choćbyś jak słaby był, jakby nikt tobie szansy nie dawał, jestem święcie przekonany, że jak będziesz długo pracował i sumiennie, będziesz miał swoje 5 minut. Czy to będą Mistrzostwa Polski, Puchar jakiś Europy, cokolwiek, będziesz miał taki bieg, taki dzień, że rozwalisz wszystkich. I myślę, że jestem przekonany, jak tak patrzę wstecz już na te 12 lat, że to się potwierdza. Każdy zawodnik jest w stanie dojść do sukcesu. Zawsze miałeś w sobie tego wojownika, czy myślisz, że on się pojawił ze względu na wypadek i to, że musiałeś walczyć tak jakby trochę o to, żeby wrócić do sprawności? Chyba nie miałem zawsze, na pewno bym powiedział, że nie zawsze, bo gdzieś tak jeszcze wspominając tą pracę właśnie w biurze podróży i w agencji, tak czułem, że to nie jest to, nie, że to żałowałem tego, że nie wyszło w tej piłce, ale nie czułem się tak, nie odnajdowałem się zdecydowanie w pracy biurowej i jak tylko właśnie pojechałem i dowiedziałem się, że jest klub tutaj biegi narciarskie para biegaczy, to ponoć oczy mi się tak zaszkliły, że już wiedzieli, że zostanę na dłużej, także i też tak to pamiętam, że naprawdę ucieszyłem się bardzo i też niedaleko był klub, także poszło to jak z armaty wtedy. No właśnie, to jeszcze tu chciałem dopytać, czy, bo powiedziałeś, teraz opowiadasz o tym, że nie nadawałeś się do pracy biurowej, a powiedziałeś w jednym wywiadu, że wręcz teraz jak patrz, że nienawidziłeś swojego życia sprzed Tak. sportu, że nawet twoja mama powiedziała, że zacząłeś żyć, gdy poszedłeś Tak, na narty. To jest prawda. No, byłem takim dzieckiem, wstydziłem się też niepełnosprawności. To mogę powiedzieć otwarcie, że gdzieś zawsze proteza kosmetyczna była, jakaś taka długi rękaw, gdzieś te ręce chowałem do tyłu. Już nawet jak byłem te 20-19 lat po liceum, w liceum też cały czas gdzieś te ręce chowane, gdzieś do sklepu nie. Jak tylko gdzieś dojechać do szkoły, no to najlepiej, żeby znajomy był za kierownicą i tak dalej, żeby po prostu, no wstyd mi było. A jak trafiłem też właśnie na Kamila, na tą ekipę, później zaczęliśmy wyjeżdżać na zgrupowania, na obozy, zobaczyłem cały ten świat paralimpijski, to odżyłem. No i to właśnie tak jak mama, to są jej słowa, że ty zacząłeś żyć wtedy, że uśmiech, wszystko, trening, ja muszę być najlepszy i ta otwartość. Zrzuciłem od razu protezę, że tak powiem, z siebie jakby taki balast i z piersią do przodu poszedłem i do tej pory tak jest, także też było coś w tym. A czy wtedy, w tych czasach jeszcze sprzed sportu, ktoś próbował ci wmówić, że jesteś gorszy z powodu niepełnosprawności? Czy dzieciaki w szkole, wiadomo, że potrafią być okrutne? Powiem szczerze, że nie miałem dużo takich przypadków, żeby gdzieś tam hejt był, nie? I tak dalej, i jakieś tam, że jestem gorszy, ponieważ właśnie w tym szkole bardziej gimnazjalnej to zawsze byłem dobry w piłkę. Na tym swoim, że tak powiem, szkolnym podwórku, no to miałem szacun na dzielni, no bo bierali mnie do drużyny jako pierwszego. Gdzieś te biegi też krótkodystansowe, takie WF-owe, wszystkie właśnie ćwiczenia, no to też byłem jednym z lepszych, mimo braku rąk, gdzieś nawet podnosiłem się szybko, także że byłem w miarę sprawny, ale to się troszeczkę zatraciło później w szkole licealnej i później w tej pracy i tak, że tak powiem, chyba się, no wtedy było słabo, nie? Ale miałem predyspozycje na pewno sportowe i tak jak mówiłem przed wypadkiem i później te biegi to rozbudziły na nowo we mnie ten żar i do tej pory, tak jak mówię, jest. A otrzymałeś tytuł sportowca bez barier. Jakie znaczenie ma dla ciebie taka nagroda? Taki tytuł? Ojej, no ogromne, no bo tak naprawdę kto nigdy nie spróbował biegów narciarskich, ten nie wie, jak to jest ciężki sport. Już tu opowiedziałem wszystko do tego, te kwestie smarowania tego sprzętu, także no, była to dla mnie bardzo duża taka nagroda też za całą karierę i motywacja też, tak jak mówię, do przodu, bo udowodniłem sam sobie, że te igrzyska to był przypadek, że potrafię, że dam radę i do tego zostałem nagrodzony najlepszą nagrodą w ogóle w całej Polsce, także i w ogóle w tym znaleźć się na tej gali i przeżywać to, co najlepsi sportowcy i dziennikarze z całej Polski, także no, było to coś wspaniałego i chciałbym to powtórzyć, jeszcze się tam znaleźć. Także. Tak, bo to było na Balu Mistrzów Sportu i ta nagroda się nazywa Sportowiec bez barier, ale tak naprawdę to jest najlepszy sportowiec z niepełnosprawnością w Polsce. Jest to równorzędna nagroda dla sportowca roku. Kto wtedy wygrał, nie pamiętam, Iga Świątek?
albo może Bartek Zmarzlik, już nie pamiętam. Chyba Iga. Iga. Tak, więc wy 2023. na równi, wy byliście tam największymi Tak, gwiazdami na tej gali, co w ogóle fantastyczne, że sport paralimpijski. Tak, pojawia się coraz bardziej i to też chciałem właśnie podkreślić, że jak zaczynałem 12 lat temu, to wszystko strasznie raczkowało, a teraz naprawdę pełną piersią, z pełnym tego słowa znaczeniu mogę powiedzieć, że jestem zawodowym sportowcem, dobrze, że tak powiem, wynagradzanym i zaczynają się też sponsorzy pojawiać i tak dalej, także nabiera to coraz większego wow i znaczenia i te wyniki, które osiągamy, naprawdę robią chyba robotę. I to jest fantastyczne, dlatego że właśnie twoja droga, to nie poddanie się na takie życie, którego nienawidziłeś, jak sam mówisz, nie zgoda, tylko podążenie za marzeniami, to jest przykład dla wszystkich z niepełnosprawnością w Polsce, po prostu, żeby brali z ciebie przykład, że warto walczyć, więc bardzo się cieszymy, że jednak wtedy zmieniłeś tą decyzję o zakończeniu kariery i naprawdę ściskamy za ciebie kciuki, będziemy to śledzić, starty twoje na igrzyskach w Mediolanie i w Cortina. Tak jest. I będą emocje, tyle mogę obiecać. Wreszcie w czasie, nie gdzieś w Azji, te igrzyska, Tak, tylko w tak. Polsce Wreszcie u będziemy nas, na tam gdzie żywo. uwielbiam startować w Europie, także wszystko mi pasuje, tak jak mówiłem wcześniej za kulisami, odnośnie startów tam, także sam nie mogę się doczekać już marca i żeby mnie wypuścili. I my również. No, Bardzo również. dziękujemy. Dziękuję za bardzo. rozmowę. Dziękujemy.